Ponieważ zawsze podobało mi się opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza „Panny z Wilka”. I tak gdzieś myślałem o tym. Początkowo to był pomysł, żeby to zrobić dla teatru, telewizji, potem żeby zrobić film telewizyjny. Miałem jakiś scenariusz, z którego nie byłem zadowolony. Doszedłem do wniosku, że muszę szukać jakiegoś młodego scenarzysty, który by spojrzał takim, że tak powiem, okiem. Poza tym chciałem, żeby nasz zespół się scementował. A to mogło tylko nastąpić w ten sposób, że ci młodzi ludzie brali też udział w moich przedsięwzięciach. Bardzo chciałem, żeby Agnieszka Holland była asystentem moim przy Człowieku z marmuru, no ale władze polityczne się nie zgodziły. Minister powiedział, nie, ona źle panu doradza. A ona jest złym pańskim duchem, nie. No okazało się, że nie miało to wpływu na film Człowiek z marmuru, ale napisała scenariusz bez nieczulenia. I tutaj Zbigniew Kamiński, który był w naszym zespole i zaczął już też przygotowywać swój film samodzielny, pomyślałem, że on będzie dobrym scenarzystą, taktownym dla takiego utworu jak Panny z Wilka. Rzeczywiście nie zawiodłem się, bardzo pięknie przetłumaczył to opowiadanie, które jest takie enigmatyczne, takie trudne do uchwycenia. Bardzo dobrze przetłumaczył to na materiał filmowy, tylko ja nie byłem gotowy do robienia takiego filmu i muszę powiedzieć, że pierwsze chwile były ciężkim zmaganiem się moim z tym filmem, już myślałem, żeby wołać kogoś innego, żeby robił ten film. A to dlatego, że ja nie zdałem sobie sprawy, że po filmach politycznych, które wymagają zawsze strasznej energii, takiej gwałtowności, a też i wymagają od reżysera, żeby narzucał, no bo na tym polega film polityczny, żeby narzucić swój punkt widzenia tym, którzy przyjdą do kina. Nagle zrobić film taki jak Panny z Wilka, no to jest utwór utkany, że tak powiem, z samej delikatności. Siedzą, jedzą coś, czasem która coś powie, patrzą przez okno, nic się nie dzieje. No muszę powiedzieć, że po pierwszym tygodniu myślałem, że się zabije. Dopiero Krystyna, moja żona, która grała w filmie, Zachwatowicz, która zagrała w tym filmie jedną z tych kobiet, bardzo zresztą pięknie i skutecznie, nagle wzięła mnie na bok i mówi, ale przestań się denerwować, o co ci chodzi? Przecież ty już nie robisz tamtego filmu. Tamten film już wszedł na ekran, zapomnij o tym, ty już robisz inny film. I muszę powiedzieć, że to mnie otrzeźwiło. Nagle zrozumiałem, tak zacząłem się przyglądać z tym kobietom z zaciekawieniem. Edward Mosiński robił zdjęcia pięknie, Alan Starski wybrał taki dom. Dobrze właśnie, że wybrał dom, bo był pomysł, żeby to robić w studio. Ale Alan Starski mnie namówił, żeby robić w naturalnym wnętrzu, że to lepiej się połączy plener z domem, a z drugiej strony, że w tym domu jeszcze jakieś życie tli się z dawnych czasów, że to dobrze będzie, jeżeli my zrobimy w prawdziwym wnętrzu. Przerobił ten dom, uszlachetnił go, zrobił, że tak powiem, dosyć zasadnicze zmiany, które spowodowały, że ten taki bądź jaki dom zamienił się w coś, co no, stało się jakąś prawdą. To jest bardzo ciekawe, dlatego że Alan Starski wtedy był młodym człowiekiem i tu dał pokaz swojej dojrzałości właśnie, że mnie, dużo starszego i bardziej doświadczonego człowieka, uświadomił, że jeżeli chcę prawdy, to tą prawdę mogę uzyskać w miejscu, gdzie ta prawda w ogóle jeszcze się tli, a nie budując dekoracje, to może troszkę tak jak właśnie w Ziemi Obiecanej. Dlatego można było to wszystko zrobić, że istniała ta Ziemia Obiecana. Tutaj można było to sfotografować, życie tych kobiet, bo ten dom jeszcze się tlił, tam jeszcze mieszkali ludzie, którzy żyli tak, jak pewnie żyło się w latach 30.